Już doleciałam do Kopenhagi. Z miłych niespodzianek znalezienie miejsca do palenia jest bardzo proste. Do tego moja karta UnionPay działa i mogłam wybrać pieniądze, czego nie mogłam zrobić w Polsce. Nie jest zimno. To jest właśnie ta ulica, na której mieszkam. To się nazywa Nyhafen, czyli nowy port. Bardzo kolorowa okolica. I tutaj po całej lewej stronie są restauracje, a tutaj już jest woda. To jest wejście do mojego hostelu. Przez taką bramę się wchodzi. Kuchnia. Codziennie można zamówić śniadanie. A tutaj jest drugie piętro i pokoje od 10 do 12. Tutaj są szafki. A to jest mój pokój. Trochę mały. A miejsca jest dosyć mało. Zobaczcie. Bałagan. Jest tylko lampka. Jeden kontakt. Wieczorem jest tu bardzo ciemno, bo nie ma światła. Są tylko okienka. Pierwszy wieczór w Kopenhadze. Już się zakotwiczyłam w hostelu. Jestem gdzieś na wybrzeżu w Kopenhadze. Problem z takim chodzeniem bez mapy, bez celu, odkrywaniem miasta jest taki, że nie wiem za bardzo gdzie jestem, ale bardzo mi się podoba. Zaczynam moją przygodę, zwiedzanie Kopenhagi takim właśnie rowerem z hostelu. Mój rower okazał się być tak samo cichy jak ten w Nowej Zelandii. Czyli jak jadę, to cała Kopenhaga suszy. To jest park przy fortecy. Nie wiem, czy mi się uda podejść bliżej. Pewnie dla mojej siostrzenicy, siostry i siostrzeńców byłoby to podobne rozczarowanie jak w Brukseli czy w Krakowie. - 20 minut rowerem z centrum Kopenhagi. Tu jest takie fajne molo, a tutaj już się zaczyna plaża. I na tej plaży, jak widzicie, jest sporo osób. Sądząc po tym, że nawet piasek jest zimny, pewnie woda jest mrożąca krew w żyłach. Zaraz sprawdzę. Tutaj są jakieś glony. No nie jest to zachęcające. W Argentynie to jak była taka woda w Patagonii, to nawet była tabliczka, że uwaga, zimna woda. Tutaj jak widać nie przeszkadza to mieszkańcom. Jak można do tego wejść w ogóle? Może coś w tym jest, że różne nacje mają różną tolerancję temperatury. Ja jestem w bluzie z kapturem. Wcale nie jest mnie jakoś gorąco, jest pewnie. Myślę, że jakbym wyskoczyła tutaj w bikini i próbowała się wypalać, to jednak byłoby mi trochę za zimno. A wcale nie jestem jakaś nieodporna. No, pamiętam wakacje nad Bałtykiem, ale tutaj mi się wydaje, że
drodze z plaży do centrum miałam już przygodę na swoim rowerze, który nagle przestał wydawać dźwięki, za to przestał hamować. I wpadłam na jedną dunkę, której bardzo to się nie spodobało i wyzwała mnie po duńsku od idiotek. Słowo idiota po duńsku jest prawie takie same jak po polsku, czyli nie trudno było się domyślić, że chodzi o mnie i o moje sprawności umysłowe. Trochę wgniotłam błotnik, nie dało jej się wytłumaczyć, że nie chciałam i tak dalej. A później jeszcze usiadłam na gumie do rzucia i teraz na moich czarnych spodniach mam cały tyłek od gumy do rzucia. A to jest rotunda w centrum Kopenhagi. Rotunda pochodzi z XVII wieku. Codziennie o 11:38 przechodzi tędy gwardia do Pałacu Królewskiego. Kilka słów co do cen. Żeby zaoszczędzić pieniądze, to najlepszym sposobem jest po prostu kupować jedzenie w supermarketach. Wychodzi to o wiele taniej, na przykład buchenek chleba kosztuje już od 6 koron. Warzywa są dosyć drogie, na przykład nie wiem, 6 pomidorów 20 koron. Ale na przykład ryby, 2 filety makreli wędzonej kosztowały 19 koron netto. Łososie już są od 19-20. Także można to znaleźć tanego, na pewno to wychodzi o wiele taniej niż jedzenie w jakichś knajpach. Sprawdziłam w jakimś przypadkowym miejscu i hot dogi kosztowało od 37 do 44 koron. Kolejny plac z muzyką na żywo. A co do jazdy na rowerze, tutaj niby to jest raj, ale przyznaję się szczerze, że wolę jeździć o wiele bardziej w Azji. Jeżeli kogoś stresuje jazda rowerem w Chinach, to ja nie wiem. Mnie tutaj o wiele bardziej stresuje. O, widać Tivoli. Widzicie? Tivoli, park rozrywki. Believe it or not, to jest jakieś takie fan museum. Mogę podać. Bardziej dla dzieci. Replays. Można zobaczyć Taj Mahal. Z takich też śmiesznych muzeów jest Muzeum Rekordów Guinnessa. Można nawet sobie zrobić zdjęcie z tym najwyższym Chińczykiem. Ja mu sięgam do bioder. Bez komentarza, proszę. No i już jestem przy wejściu głównym do muzeum. A tu informacja o otwarciu w sezonie wakacyjnym od 10 do 17, w sezonie niewakacyjnym też od 10 do 17. Zamykają za godzinę, także muszę się pospieszyć. Można nagrywać, robić zdjęcia i nagrywać. Mają takie wystawy, na przykład jak Domki Lalek, jak małe miasteczko. Życie w Danii, rok 2020. O, to przykładowy wystrój domu z 1970 roku w Danii. Take a seat in history. Usiadłam. Siedzi się podobnie jak na naszych komunistycznych kanapach. Nawet wiecie, co jest taki zapach niesamowity. Pachnie tak jak u nas te 50 lat temu. No, fajne jest to muzeum. Skarby etnograficzne, zabawki. Zobaczcie, widzicie to? To są foremki na ciasta. Dużo rzeczy historycznych. Zrobili nawet mają zarys na twarzy. Taka ma podobną fryzurę do mnie.
widzicie, ogień się rozprzestrzenia tutaj. Niby muzeum jest otwarte o 17, ale o 16:30 już wszystko zamykają. Trafiłam na wycieczkę godzinny rejs za 50 koron. Rejsy są co pół godziny. Zaczynają się od 9, ostatnia jest o 19. Tam w dali to jest Pałac Królewski. Nie ma teraz wywieszonej flagi. To znaczy, że rodzina królewska jest na wakacjach. Drugi dzień zaczynam od wycieczki pieszej tym razem na kolejną plażę miejską, która jest nazwana, mówię tak jak się pisze, Hafnebadet. Jest niedaleko centrum z mojego hostelu, jakieś 20 minut. Atrakcja ta jest darmowa. Teraz muszę znaleźć tylko Katrinę, dziewczynę z mojego hostelu, która już tutaj jest i nawet pływała tutaj. Mówiła, że woda ma temperaturę 20 stopni. Uważam, że fajny pomysł. Szkoda, że w polskich miastach jeszcze władze miast tego nie robią. Rzeka, ogrodzony teren, ludzie sobie mogą pływać, wygrzewać się w ciepłe dni. Oto cały teren, są różne głębokości pewnie, rzeki można nawet skakać. To weszłam do tej wody, jest zimna, bardzo zimna. Zdążyłam tylko przepłynąć 2 długości, bo mi już zamarzały palce u nóg. Ale fajny pomysł, naprawdę fajny. Zapomniałam ręcznika, także teraz muszę wysunąć trochę tutaj. I tutaj wejście do Krystiany. Taka hipisowska wioska. Wonderland. Jest tu bardzo kolorowo. Nawet jest mapka tego miejsca. Tam jest plaża. W ogóle się nie czuję, jakby się było w centrum Kopenhagi.